Hej, witam Was w długo planowanym odcinku na temat Final Fantasy XVI. Jak już wypunktowałam w tytule, nie zamierzam gry recenzować, oceniać jej mechanik ani testować wydajności, ale chciałabym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami w związku z ożywionymi dyskusjami na temat tej części w środowisku fanów. Wiem, że ten temat nie jest już taki świeżutki, że jeszcze ciepły, ale chciałam najpierw sama ukończyć grę, żeby móc skomentować niektóre aspekty jak najrzetelniej. Starałam się przebrnąć przez materiał bezspoilerowo oraz żeby to było możliwie obiektywne. Nie no, kogo ja próbuję oszukać. Pozwolę sobie przemycić nieco moich opinii o tym tytule. Gotowi? Ciekawi? To zapraszam. Gra zbiera mnóstwo pozytywnych ocen, ale nie brakuje również tych mniej pochlebnych i to właśnie nim przyjrzymy się w pierwszej kolejności. Final Fantasy XVI to nie final. To pierwszy argument, który licznie pojawiał się po premierze gry. Jakie według internetowych znawców były powody? Na przykład brak stałej drużyny. Na przestrzeni rozgrywki główny bohater współpracuje z różnymi postaciami. Czasami wędruje z kimś, ale równie często towarzyszy mu jedynie wierny psi kompan. To oznacza również brak tradycyjnego systemu jobów, w którym postaci mogą pełnić różne role. Nie mamy tu nikogo parającego się białą ani czarną magią. Nie mamy złodzieja ani tancerza. Co silnie się z tym wiąże, to również fakt, że twórcy zrezygnowali ze statusów. Nie ma więc ryzyka oślepienia lub zatrucia przez Marlboro, ale nie możemy także wpływać na wrogów użyciem różnych forteli. Również znaczenie żywiołów w walce zostało zminimalizowane. Na przykład użycie zapłonu nie leczy ognistych bomb, a rozliczane są po prostu obrażenia fizyczne. Mówię o walce, gdyż dla postaci dominantów żywioły pełnią kluczową rolę, a nawet definiują ich design i kolorystykę. Często przywoływanym argumentem jest też brak jednego charyzmatycznego antagonisty. Co jest oczywiście nieprawdą, jeśli nie porzuciło się gry po pierwszych kilkunastu godzinach. Tym razem twórcy zdecydowali na raczej dość tradycyjny archetyp wszechmocnej, wszechwiedzącej, pradawnej istoty. W miarę poznawania historii poznajemy również tajemnice starożytnych wierzeń oraz motywację Łotra, któremu Clive będzie chciał stawić czoła. Przyznaję, nie jest to topowy przedstawiciel głównych złoli, jak na przykład Kefka, ale to zdecydowanie godny przeciwnik. Nie będę zbyt długo rozwodzić się o pozostałych, ciekawych pomysłach na krytykę, bo były one naprawdę mało znaczące. Na przykład nigdy nie przyszłoby mi do głowy, by narzekać na drobnostki takie jak ale jak tu pojawia się tylko jeden Mugl w całej grze? Albo to, że główny bohater wygląda generycznie. Przejdźmy więc dalej, biorąc na tapetę narzekanie bardziej hardkorowych graczy. W tej sekcji przede wszystkim umieściłabym argument o zbyt niskim poziomie trudności. Gra nie oferuje jakiegoś znaczącego wyboru tego parametru, jedynie tryb akcji lub tryb fabuły. Wypróbowałam oba z nich i faktycznie, jeśli dla tak słabego zawodnika jak ja praktycznie nic poza próbami czasowymi nie było wyzwaniem, to rozumiem ten zarzut ze strony osób, które oczekują nieco więcej od rozgrywki. Związane z tym aspektem są przedmioty, w które możemy wyposażyć głównego bohatera. Większość z akcesoriów może zmieniać siłę lub czas odnawiania ataków, są jednak też pierścienie, które znacznie upraszczają walki, czyniąc wiele akcji, jak na przykład leczenie, automatycznymi. Ale wiecie, nikt nikogo nie zmusza, by zakładać cokolwiek. Wytwarzanie lepszej broni czy zbroi też jest opcjonalne. Muszę przyznać, że to jeden z najbardziej racjonalnych punktów ujemnych dla najnowszego finala. Jednak z drugiej strony, gracze oczekujący licznych zgonów własnych mają szeroki wybór tytułów, które potrafią przeczołgać. Więc dla każdego coś dobrego, ale trzeba być gotowym na to, że 16 to nie Dark Soulsy. Przejdźmy do kolejnego argumentu. Według mnie jedną z istotniejszych cech serii jest to, że każda część oferuje nam inną fabułę, mniej lub bardziej nowatorską w założeniach przedstawionego świata, ale jednak. Już nawet stare części próbowały pokazać nam nieco więcej niż tylko pikselowe modele na jednolitym tle, żeby mocniej wciągnąć w historię, którą przeżywaliśmy. Tymczasem zarzut, na który napotykałam w dyskusjach wielokrotnie, to że Final Fantasy XVI jest symulatorem cutscenek. Komentującym przeszkadzała ilość ekspozycji fabularnej i długość filmików. A to jest przecież kluczowa warstwa gry JRPG, gry takiej jak kolejny tytuł legendarnej serii. To tak jakby wsiąść na roller coaster i narzekać, że było szybko i wywracało wnętrzności do góry nogami. Gdyby jeszcze była to przeciętna, przewidywalna opowieść, można byłoby zrozumieć tych wszystkich zniechęconych, ale na tle wielu innych historii ta jest naprawdę angażująca, więc ten zarzut jest dla mnie nieco naciągany. Więc z jednej strony mamy za dużo fabuły, a kiedy gra daje czas na chwilę wytchnienia, oferując podjęcie się polowań lub zadań pobocznych, te same osoby narzekają, że te zadania są nieciekawe i powtarzalne. Może i są gry, w których każde opcjonalne zajęcie jest wciągające i odkrywcze. Jeśli takie znacie, zapraszam do podzielenia się w komentarzu, może odkryję jakąś perełkę.
Powiem to kolejny raz, ale wiecie, te zadania nazywają się pobocznymi nie bez przyczyny i nikt was nie zmusi, żeby wykonać je wszystkie, ani żeby wykonywać je w ogóle. No, chyba że macie ambicje na platynę, ale wówczas przeróżne dziwne czynności napotykane w grach to nie pierwszyzna. Ja z biegiem gry zauważyłam pozytywny trend, jeśli chodzi o zielone wykrzykniki. Owszem, questy są pretekstowe, wielokrotnie będziemy przynosić, podawać i zamiatać, ale wiele z nich wynagrodzi nas ciekawymi opowieściami, zwłaszcza jeśli chodzi o NPC-ów poznanych w naszej kryjówce, więc może w imię imersji warto dać im szansę. Jako ostatnie zażalenia chciałabym omówić te wypływające z komentarzy i postów szczególnie wieloletnich fanów serii, którzy częstokroć dorastali wraz z nią. Jak wiadomo, fanowi Finala Tonberrym, więc przygotujcie się na ostateczne ciosy. Podstawowym, koronnym argumentem podnoszonych przez sentymentalistów jest system walki nastawiony na akcję, a nie, jak w klasycznych częściach, turowy. Za projekt systemu walki odpowiada Ryota Suzuki, owoce pracy którego mogliśmy poznać w tytułach z serii Devil May Cry czy Monster Hunter. Nic więc dziwnego, że pojedynki w najnowszym Final Fantasy są dynamiczne i efektowne. Z tym faktem związany jest kolejny zarzut, że gra bardziej przypomina wspomnianego Devil May Cry'a lub Final Fantasy XIV. Dyskusje na temat kolejnych mankamentów, takich jak nie ma wszystkich samonów, albo to właściwie nie jest Final, ale też nie jest już JRPG, a czy to w ogóle RPG czy slasher, pozostawiam już zupełnie bez komentarza. Natomiast niezmiennie zachęcam do ich samodzielnej weryfikacji. Gdyby twórcy chcieli zrobić klasycznego JRPG-a, takiego jak na przykład Octopath Traveler, to uwierzcie mi, po prostu by to zrobili. Czy wyszłoby lepiej? Na pewno nie. I to wcale nie dlatego, że takie tytuły nie są dobrymi grami. Kiedy prześledzimy na szybko timeline serii Final Fantasy, nie sposób nie zauważyć, jak wraz z rozwojem dostępnych technologii ewoluowały te gry. Mamy 6 pierwszych odsłon, między którymi zmiany nie były aż tak drastyczne, bo sprzęt nie dawał takich możliwości. Wraz z początkiem ery PlayStation 1 nastąpił pierwszy duży przełom, a potem każda część wyglądała już inaczej, a jeszcze kilka lat dalej każda kolejna część zmieniała coś również w systemie walki i rozwoju postaci. Rozwój towarzyszy serii od zawsze i chyba żaden fan nie powinien był się łudzić, że 16 część zaoferuje nam oczekiwanie na naładowanie się paska akcji. Dodatkowo chciałabym jeszcze wspomnieć o tym głośnym porównaniu Final Fantasy XVI do Gry o Tron. Skąd ono się wzięło? Z bardzo oficjalnego źródła, gdyż użył go sam Naoki Yoshida, prawdopodobnie dlatego, by nakierować na postrzeganie tej części jako mrocznej i pełnej politycznych intryg. Według mnie wyszło to nie do końca pomyślnie, bo wiele graczy przyszło spróbować zachęconych tym porównaniem, po czym rzucali komentarzem: ale po kilkunastu godzinach to nie jest już Gra o Tron. No nie jest, bo nie miała nią być. A fakt, że najwięcej kontrowersyjnych fragmentów umieszczonych jest na początku, nie oznacza, że później musi wiać nudą, o czym wiele osób nie miało cierpliwości się przekonać. Zanim kontynuujemy narzekanie, pora na nieco bardziej pozytywny feedback. To, co ja oceniam na plus, to przede wszystkim totalna epickość. Mocarnie brzmiące, symfoniczne utwory towarzyszące nam w najważniejszych momentach akcji, starcia ikonów, w trakcie których na własnej skórze możemy odczuć potęgę dominantów, fragmenty ekspozycji fabularnej zakrojone na bardzo szeroką skalę, obejmujące częstokroć większość kontynentu Walistei. Ciężko mi wymyślić przymiotnik lepiej opisujący ten tytuł niż po prostu epicki. Kolejny wielki plus to rozwój głównego bohatera i jego relacje z innymi. Na początku spotykamy poważnego jak na swój wiek nastolatka, ale kiedy nieco później idziemy śladami dorosłego Clive'a, nie trudno dostrzec bohatera nieufnego, zamkniętego w sobie, mającego na radarze tylko własny cel. Brzmi znajomo? W pierwszych godzinach mamy do czynienia z kopią Clouda czy Squalla, ale wiecie, co czyni Rosfielda lepszym od nich? On naprawdę się zmienia. I to nie tylko na tyle, żeby w ostatecznym momencie powiedzieć najbliższej osobie, że mu na niej zależy. On biegnie na ratunek potrzebującym pomocy wieśniakom, uzupełnia zapasy lekarstw i innych towarów na prośbę swoich towarzyszy i najważniejsze, zapewnia i gwarantuje bezpieczne schronienie wielu ludziom. Jakim ludziom, zapytacie? Nie wchodząc w szczegóły, powiem tylko ludziom, z którymi można się naprawdę zżyć. W tym miejscu mogę ponownie zachęcić Was do spróbowania zadań pobocznych, które dodają dużo w kwestii tworzenia klimatu i lepszego doświadczenia świata, o który walczymy. Pod koniec gry nasunęło mi się nieodparte porównanie do gier z serii Mass Effect, szczególnie części trzeciej lub Andromedy, gdzie budowanie dobrych relacji z drużyną było ważnym, ale też przyjemnym elementem. W Final Fantasy XVI nie mamy stałej drużyny, a jednak nasza NPC-owa rodzina niesamowicie się zżywa, tworząc nową społeczność. Ostatni, malutki plusik techniczny. Gra wygląda pięknie, wiele lepiej niż na pokazach przed premierą.
I chociaż synchronizacja mowy została dopasowana tylko do języka angielskiego, co momentami trochę boli, dobrze, że dali już odpocząć poprzedniej generacji i skierowali Final Fantasy XVI tylko na PS5. A jeśli potrzeba wam więcej zachęty, to może przekona was fakt, że spotkamy tu najlepszego Seeda w serii Final Fantasy? Na koniec wrócimy jeszcze na chwilę do minusów, ponieważ chciałabym wam opowiedzieć, co ja uznałam za słabości w najnowszej odsłonie serii. Jestem osobą, która mocno zwraca uwagę na relacje romantyczne między bohaterami. Jeśli chodzi o serię Final Fantasy, to nigdy nie były zbyt zaawansowane, rozbudowane historie, ale bywały naprawdę świetne. Niestety, relacja Clive'a i Jill nie jest jedną z nich. Na pewno jest lepsza niż aranżowane małżeństwo w Final Fantasy XV, ale nie powiem, zawiodłam się. Bohaterowie spędzają ze sobą całkiem dużo czasu. Jill wspomina nawet o tym, że od dawna coś tam czuła, a jedyne co widzi gracz to ciągła nieśmiałość i obwąchiwanie się z daleka. Nawet po pewnym bardzo sugestywnym momencie, tak naprawdę obraz ich relacji zbyt wiele nie ewoluuje. Niby pragną być razem, a cały czas są obok. Powiecie pewnie, no tak, ale przecież mają ratowanie świata na głowie, a to jest ważniejsze. Albo przecież to normalne, skoro scenariusz pisali Japończycy. Dla mnie osobiście to jest bardzo niewiarygodne, że dwojga młodych ludzi, którzy chcą być razem, nie ciągnie, by wygospodarować więcej wspólnego czasu poza walką. I co z tego, że Japończycy nie są zbyt otwarci, jeśli chodzi o okazywanie uczuć? Potrafili przecież stworzyć piękne i pełne czułości historie, jak te z Final Fantasy X czy IX. Szkoda, że w przypadku Clive'a i Jill było wiele mniej uczuć niż w niejednym szkolnym anime. Jeszcze jeden mój zarzut w kierunku najnowszego finala dotyczy zakończenia. By nie zdradzać zbyt wiele osobom, które jeszcze nie grały, powiem tylko, że twórcy zostawiają nas z finałem niedopowiedzianym i kilku kwestiom brakuje domknięcia. Być może chcieli, by gracze rozważali, dyskutowali, by była przestrzeń na własne interpretacje, ale jak dla mnie to po prostu wymówka na brak dobrego pomysłu, żeby rozstrzygnąć całość. I mimo, że scenka po napisach jest urocza, to nadal nic nie wyjaśnia. I ostatnim małym przytykiem, o którym po prostu nie mogę tutaj nie wspomnieć, jest kwestia polskiej wersji językowej. Wspaniale, że wreszcie dostaliśmy finala z oficjalnym spolszczeniem, chociaż są to tylko napisy. Jego jakość natomiast pozostawia wiele do życzenia. W wielu miejscach pojawiają się literówki, notorycznie mylone są rodzaje gramatyczne, występuje wyraz czokobo, ale często zastępowany jest przez rumak lub pies myśliwski. Serio. Rozumiem, że niektóre zabiegi miały polepszyć odbiór, jak na przykład zmiana nazwiska Kubka na Kubka, żeby kojarzyło się z czymś bardziej neutralnym, ale w konsekwencji zamiast ikonicznego zawołania Mugli Kupo otrzymujemy Kubo, co moim zdaniem jest już trochę zbyt daleką ingerencją w coś zakorzenionego w serii od dawna. Swoje spolszczenie dostały również m.in. Marlboro, ewoluując w Morbole. No ja tego nie kupuję. Z niecierpliwością oczekiwałam, jak tłumacze poradzili sobie z Phoenix Down, ale mikstura w ogóle nie pojawiła się w tej części, więc pewnie odetchnęli z ulgą. Gdyby to nie była tak poważna produkcja, to wiele rzeczy mogłoby po prostu bawić, a tak zostawia niesmak. Może nadchodzące łatki poprawią niektóre babole, ale moim zdaniem można było lepiej zadbać o te szczegóły. Podsumowując, uważam, że Final Fantasy XVI otrzymuje wiele hejtu, na który nie zasługuje. Nie jest złą grą, a już na pewno nie jest złym finalem. Rzeczy, które wiele osób krytykuje, często są błahostkami, wynikają z sentymentu lub nierealnych oczekiwań względem takiej gry. Ja mimo uwag pod adresem zakończenia czy antagonisty bawiłam się świetnie i stawiam ten tytuł wysoko w moim rankingu. To chyba wszystko, czym chciałam się z wami podzielić na świeżo, tuż po ukończeniu gry. Jak wy zapatrujecie się na argumenty, które tu padły? Graliście już? Czujecie się zachęceni, czy raczej wręcz przeciwnie? Koniecznie piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę przy tym przydługim materiale i do usłyszenia następnym razem.